hardcore. Taki hardcore, że nie spodziewałem się, a tu przyjechałem na czasy. No i wyjeżdżam z przygranicznego Turtuk. Piękne miejsce, piękni ludzie. Podzieleni na dwie grupy społeczne. Jedni chcący się rozwijać technologicznie i widać, że wprowadzają nowości, jakieś lokale użytkowe, jakieś lokale restauracyjne, guest house'y, zupełnie inaczej się ubierają, bardziej w stronę zachodnią, czy nie wiem jak to nazwać, w sensie po prostu nowocześnie. No i druga grupa społeczna, absolutnie tradycyjna. Widać, że olbrzymi wpływ ma historia tego miejsca i ludzie chcą żyć, ta grupa przynajmniej chce żyć w tradycyjny sposób, co przekłada się oczywiście na taką zwartą komunę społeczną. No ma to swój urok oczywiście. Te stroje ludowe, tradycyjne po prostu są noszone na co dzień. Te kobiety są ubrane, widać, odpowiedni strój. Dzieci też są fajnie noszone w chustach w tradycyjny sposób. No i żyje to społeczność. Żyje społeczność po prostu dwóch różnych grup. No i to się fajnie zazębia. A ja do pokonania mam teraz ponad 200 km. Przy tych warunkach drogowych, nie tych, które są tutaj, no bo teraz to jest miodzio, ale za jakąś chwilę, jak zacznie się offroad, no liczę, że jeżeli się uda w ciągu 10 godzin dojechać do kolejnego miejsca, to będzie duży sukces. Ale zobaczymy. Niczego nie zakładam. Jadę sobie zupełnie spokojnie. No i tyle. I podziwiać tylko widoki, które są przepiękne. Z jednej strony Karakorum, z drugiej strony część Himalajów. To, co dziś widać w Turtuk, nie jest zwykłym podziałem. To efekt historii, kultury i tempa zmian. Do 1971 roku Turtuk było częścią Pakistanu. Zmiana przyszła nagle. Dla tych ludzi zmieniło się wszystko. Zmieniło się państwo i granice, które przecięły spójność rodzin. Dodatkowo region stał się strefą wrażliwą militarnie. Starsze pokolenie dorastało w innym świecie i nie ufają szybkim zmianom, bo historia już raz zmieniła ich życie bez pytania. Kultura Baltii opiera się na wspólnocie, nie na jednostce. Ziemia, rodzina, religia są tu ważniejsze niż pieniądze czy kariera. To sposób powiedzenia: nie chcemy być Lew, ani nie chcemy być Delhi. Młodsze pokolenie widzi to inaczej. Ma smartfony, internet i świadomość, że turystyka daje niezależność. Dla nich rozwój nie oznacza zdrady kultury. Wierzą, że tradycja może współistnieć z nowoczesnością. To nie jest konflikt biedy z rozwojem. To konflikt wyboru przyszłości. Jedni chcą zachować ciągłość kultury, a drudzy próbują odnaleźć się w nowej rzeczywistości. I obie strony zapewne mają rację. Przede mną jeszcze jakieś 200 km, no 250 do kolejnego celu, ale zatrzymałem się w przepięknym miejscu.
infrastruktura, która jest dostosowywana do tak trudnych warunków, jest nie do opisania. Po prostu technologicznie wzmacnianie tych wszystkich elementów, żeby się to nie sypało, budowanie mostów, tego jest tak dużo tutaj po drodze. No i robi to wrażenie. Robi to wrażenie, wygląda to po prostu świetnie. Chwilę postoju, opuszczam piękne Nubra Valley i podążam do Pangong Lake. Przede mną jeszcze jakieś 160 km, czyli jakieś dobre 5-6 godzin. Mam nadzieję, że dostanę się tam przed wieczorem, przed nocą, no ale zobaczymy. Trasa jest wymagająca, cały czas w przebudowie, więc no jest jak jest, to raz, a dwa, będę się wspinał, już w tej chwili przyjechałem z 2900, a będę jechał na prawie 4000. Jazda bez trzymanki, offroad taki, że nie jestem w stanie nagrywać, ale trochę się boję, bo jestem z ekipą, kurczę, w lesie, nie znam ich zupełnie, a pcham się po prostu w takie tereny, że masakra. Jeszcze 140 km do celu, nie wiem jak to będzie wyglądało, bo na razie wygląda to oliwnie. Mam nadzieję, że wszystko będzie ok. No, sytuacja się rozwija całkiem. 70 km zostało. Offroad, jak ja cię kręcę. Kompletnie nie byłem przygotowany na taką historię. Przejechaliśmy tą rzekę wzdłuż. Dało się, nic się takiego nie stało, ale sytuacja no, się rozwija na maksa po prostu. Mam nadzieję, że jeszcze dziś dojadę.
Chociaż przyznam się, jestem w takich mieszanych emocjach. Czy mam się cieszyć, czy się martwić. Na razie Konstans, czyli ani się nie cieszę, ani nie martwię. Postaram się za bardzo nie myśleć ani o jednym, ani o drugim. Będę myślał, jak dojedziemy na miejsce. A tymczasem Droga z Turtuk nad Pangong Lake to wymagające doświadczenie w północnych Himalajach. Turtuk leży na wysokości około 3000 metrów nad poziomem morza, a jezioro, do którego zmierzam, to wysokość przynajmniej 4300 metrów. Między skalistymi grzbietami i lodowatym powietrzem. To ponad kilkaset kilometrów drogi przez surowy, wysokogórski teren. Początkowo wjeżdżasz w doliny i zakręty, potem wspinasz się przez kolejne przełęcze i rakowate krajobrazy. Asfalt ustępuje kamieniom, piachowi i kolejnom, które na dłuższych odcinkach zamieniają się w błoto i rzeki kamiennej wody. Tu każdy zakręt może ukrywać głęboką kolejnę, wodny przepływ albo osuwisko. Droga często prowadzi przez obszary, których wysokości potrafią się zmieniać cyklicznie, z 3000 metrów do nawet 5000. W takiej wysokości powietrze jest cienkie, a organizm walczy o każdy oddech. To realny test wytrzymałości, nie tryb przygody. Przez większość trasy słońce pali swoją mocą, a wieczorem temperatura spada dramatycznie. Błoto, woda i kamienie przez wiele miesięcy w roku czynią tę drogę bardzo trudną. To jest droga, która uczy pokory. Właśnie na tej drodze, pośrodku niczego, spotkałem grupę motocyklistów. Na starych Royal Enfieldach zmagali się z tą samą trasą. Przyjechali z okolic Bangalore, grupa przyjaciół, która spełniała swoje dziecięce marzenie, przejeżdżając od Kaszmiru do Pangong Lake i dalej. wśród niczego zbliża się noc. Myślę, że jednak będziemy spać w offroadzie, bo to jest za długo, za dużo kilometrów jeszcze, żeby dojechać na miejsce. Rzekę właśnie pokonaliśmy, która nam zajęła przynajmniej 40 minut. No co mam powiedzieć, jest po prostu hardcore. Taki hardcore, że nie spodziewałem się, a tu przyjechałem na czasy, a tak dostaję po prostu po tyłku. Ale dobra, o to chodzi. Fucking hell.
Dużo by opowiadać, ale generalnie dojechaliśmy, jesteśmy na miejscu. Trochę to trwało. Nocleg już nieważne. Jest ok, jest łóżko, więc nie ma spania gdzieś tam na polu, tym bardziej, że nie miałem jakiegoś przygotowania, żeby spać tak w offroadzie. Ale spoko, no jakby tak wypadło, to tam jedną noc do rana by się poczekało i tyle. I ruszyło dalej. No, ale generalnie gonitwa była spora. Od miejsca, w którym przeprawiliśmy się przez rzekę, minęło 2 godziny. No, teraz trochę sopnąć, pogadam z chłopakami, bardzo fajne chłopaki, zakumplowaliśmy się, więc będę na pewno z nimi sobie, posiedzę sobie z nimi, pogadam po prostu i tyle. Także jest jak jest. A tak w ogóle jest bardzo chłodno. Fakt, że wjechaliśmy na 4000 metrów, ponad 4000 tak naprawdę, i ta temperatura zmieniła się bardzo. Nie mam pojęcia, jak wygląda wszystko dookoła. Dopiero jutro będę miał możliwość zobaczenia tego wszystkiego. No i jutro ruszę już samotnie w dalszą podróż. Chłopacy wracają do Manali, a ja jadę dalej robić swój temat już samotnie. No, tam też będzie czekać mnie sporo fajnych historii, więc jak najbardziej mogę gadać od rzeczy, przepraszam, ale jestem tak zmęczony. Jest godzina prawie 9 w nocy, a ruszyłem z Turtuk dzisiaj. O, może tak. A dzisiaj z Turtuk ruszyłem o godzinie chwilę po 7. No więc mam prawo gadać od rzeczy. Tak mi się wydaje przynajmniej. No ale zobaczymy. Coś tam może zmontuję.